Zanim na dobre zanurzymy się w dalszą część Moskwy, wróćmy jeszcze na chwilę do Czeczenii. W poprzednim odcinku nie zmieścił się cały materiał, a szkoda byłoby nie pokazać, jak Grozny wygląda po zmroku. Zobaczcie, jak to miasto nocą nabiera zupełnie innego charakteru. Wizyt Czeczenia. Idziemy sobie teraz trochę pochodzić po mieście, idziemy tam na ten plac i zobaczymy, jak to wygląda. Już z daleka widać, że super. No i jesteśmy na placu. Teraz przejdziemy tam dalej, to mam troszkę pokazane. Ale popatrzcie, no, robi wrażenie. Idziemy teraz się przejść właśnie jeszcze w parę różnych miejsc, żeby coś zobaczyć. Nie chciałem wszystkiego w jednym odcinku wrzucać. A jak Ci się podoba wycieczka do Czeczenii? Bardzo ładnie, tylko jestem zawiedziony, że nie mogę zrobić zapasów. No, Bo to było jedno z takich Marzę. moich must have i nie wyszło. Nie, ale kot, to ja się nie spodziewałem, że to będą slamsy, a tu jest naprawdę mocno. ja szczerze powiedziawszy wyobrażałem sobie tutaj coś takiego jak, nie wiem, gdzieś Mołdawia, coś takiego, albo jakoś, nie wiem, bardziej to, co na Syberii widziałem. To, że będą Rolls Royce, to wiedziałem po telewizji, z telewizji No to widziałem. nie, no to samochody wiedziałem, że będzie dobra, ale Samochody wiedziałem. bardziej wyobrażałem sobie coś takiego, taką Syberię właśnie, taki klimat. Ale na pewno nie same wieżowce. A tu jest, co do Syberii, to Syberia to tak nie będzie nigdy To wyglądała. wszystko jest nowe. Idziemy sobie tutaj jeszcze teraz zobaczyć. Meczet imienia Ahmada Kadyrowa, znany również jako Serce Czeczenii, to jedna z największych świątyń muzułmańskich w Rosji, mogąca pomieścić nawet 10 000 wiernych. Budowla inspirowana jest klasyczną architekturą osmańską z 4 wysokimi minaretami i marmurowym wnętrzem. Meczet stanowi symbol odbudowy Groznego po wojnie i jest miejscem dumy narodowej dla wielu Czeczenów. No nie, no teraz jeszcze lepiej, jak te fontanny odpalili. Gdzie nie działały. Mocny widok tu jest naprawdę. Widzowie, nie przyjeżdżajcie do Czeczenii, to jest mega niebezpieczne. To jest... Nie, ale to jest właśnie to, że ludzie mają cały czas obraz tego, co tu się działo właśnie jak wojna była. Wojna niedawno. Niedawno, To nie no. dalej jest. Tak. Widać. Porozmawialiśmy przed chwilą z jednym chłopakiem tutaj w restauracji. O tym, co tam brał nas zamówienie, to tak nawet bardzo dobrze mówił po angielsku, mówi, że w Niemczech mieszkał. I powiedział nam, że tutaj jak się przyjeżdża, to też bardzo fajnie sobie stąd pojechać w góry, oczywiście w Kaukaz. No my wczoraj byliśmy w odcinku z Dagestanu, w sumie były 2, jeśli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. No i po prostu to było imponujące. Nikt z nas nie wiedział tego, że Grozny tak wygląda, jak wygląda, że będzie tak fajnie, że ludzie będą tacy mili dla nas. Nie wiedzieliśmy. No. Tutaj kolejne budują. Ale one, patrzcie, jak one są dziwnie tutaj budowane. One jakby idą wąskie tu i do góry tak szyt. Może, że będą po prostu takie, wiecie, wód. To takie czopki, co są w Londynie, taki jest jeszcze w różnych innych państwach, takie widziałem. A w Petersburgu chyba w sumie też taki był nawet. No myślę, że jeśli będziecie mieli okazję, jeśli ktoś będzie podróżował tutaj, to warto. Czeczeni naprawdę tutaj, tak, no, czuliśmy, tych, których spotykaliśmy, to czuliśmy się naprawdę, że jest dobrze. To tyle z Czeczenii. Czas wrócić do Moskwy i kontynuować naszą miejską przygodę. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Moskwy. Ostatnie 2 dni tutaj w Rosji. Ogólnie wyprawa znakomita. Na pewno jeszcze wrócę, na pewno chcę wrócić jeszcze w zimie i jeszcze mam dużo do pokazania.
właśnie przyjechaliśmy teraz do fajnego miejsca. Jest to Muzeum Kosmonautyki. Jest to parę tysięcy różnych takich bajerków związanych z tym. Oczywiście z Gagarinem i tak dalej. To jest w ogóle jego imienia. Elegancko. Bifon elegancko. Dobra, wejście tutaj 450 płaciłeś, tak? Tak? A ile? Ile płaciłeś? Nie wiem, bo nie piszę. No ale to tak 450. Muzeum, w którym nie ma nic po angielsku napisane. No nie jest, no dlatego 30 minut nam starczy. wystarczy, dlatego tylko pooglądamy sobie tego. Patrzcie, tutaj są te dwa psy, które poleciały i wróciły, no bo Łajka wiadomo, no, był pierwszym psem, ale nie wrócił żywy, a te się nazywały, już wam powiem, bo Ja ciekawe, czy to nie są wypatroszone. akurat I ten... wypchane się mówię, nie wiem. Nagrywaj. Nie wiem, po to, że... Ale nie, Paweł, z ciebie zrobią w końcu mema w internecie, zobacz. to trzeba jakoś poloku zrobić. Wiecie co, już wam mówiłem. Biełka i strzelka. Ваше внимание, что до закрытия музея остается To są właśnie przyszły do historii kosmonautyki jako pierwsze zwierzęta wystrzelone w kosmos, które powróciły żywe. Обращаем ваше внимание, Oprócz nich były jeszcze na pokładzie myszy, bakterie, nasiona roślin, muszki. Oryginalna satelita Sputnik 5 w 1960 roku. note that the museum Są will be closed właśnie in wypchane 30 zwłoki. minutes. No i wtedy, w latach 60. tak naprawdę był wyścig o kosmos. Oczywiście między Związkiem Radzieckim a USA. I zawsze Związek Radziecki wyprzedzał Amerykę. Patrzcie, jakie satelity. Berkut Spacesuit, garnitur. Z którego roku? 1965, 18 marca 1965 rok. Tutaj jeszcze inne. O, tutaj parę różnych skafandrów. CCCP. Tu jest za to z 61 roku. Aha, tu są stacje, bo tu była ta stacja, nie wiem czy się dobrze mylę, ale w Kazachstanie jest taka stacja. A wylatywali. Tak, że wylatywali, ona tam jest dalej. Tak, no dokładnie, tutaj jest namalowane jak wylatywało. Zamalowany obrazek. 9:11. Ciekawe czy to Gagarin? Tak, pewnie tak, no bo co? No kto znaczy? Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem w historii, który poleciał w kosmos. Stało się to 12 kwietnia 1961 roku na pokładzie statku Wostok 1. Jego lot trwał zaledwie 108 minut, ale uczynił go bohaterem Związku Radzieckiego i ikoną ery kosmicznej. Po powrocie na Ziemię Gagarin stał się symbolem postępu technologicznego i narodowej dumy. Kurczę, szkoda, że to wszystko po rosyjsku. No wiadomo, dobra, jestem w Rosji. O, ty, tam coś się dzieje. Kurde, jakie to duże. No, tutaj są rakiety. Идем. Można wejść do środka?
środka? Tak wygląda? Tak, i cyk. Dwójeczka w kosmosie. Tutaj jedzenie. Ciekawe, czy to jest odzorowane tak 1 do 1. No. Ale patrz na dwójeczkę, zobaczcie. Jeszcze na jedyneczkę. Fajnie, ciekawe, ale jakby takie coś było po polsku, to by było świetne, żebyśmy dokładnie wiedzieli co i jak. Kurczę, taki widok kiedyś zobaczyć. Marzenia. Ty nie może orbitki wzięli w kosmos. No to wywali. Ale orbity musiał zapłacić. Szok. Patrzcie, konserwy jakieś jedzonko. Owoce. Patrz, jak fajnie, jak se lata w powietrze. Koperek na bank. Koperek. Fajnie, teraz jeden z Polaków jest w kosmosie, Sławosz. Pozdrawiamy serdecznie. Mega fajna sprawa. Ty no, w piłkę grać trochę ciężko, przecież ta piłka wylatała gdzie chce, prawda? W takim kombinezonie. No ale tam tak nie czujesz przecież. O, tu jest amerykański też. Załoga amerykańska Apollo 11. 69 rok. Ile ważył? 106 kg. Sam kostium? Sam kostium. A odczuwalna 17 w kosmosie. Nieźle. Są meteoryty, możecie zobaczyć. Białorusi. A, ten Finlandia, no, w Laponii. Ten w Białorusi, a ten? W Rosji. W Rosji. Obecnie Rosja nadal regularnie wysyła kosmonautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rakiet Sojus, które startują z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Mimo postępu technologicznego, podstawowy projekt rakiety Sojus nie zmienił się znacząco od lat 60., co świadczy o jej niezawodności. Rosyjscy kosmonauci spędzają na orbicie zwykle około 6 miesięcy, wykonując badania naukowe i prace serwisowe. W ostatnich latach Rosja zapowiedziała budowę własnej stacji kosmicznej, która ma zastąpić Międzynarodową Stację po jej planowanym zakończeniu. No i tutaj repliki rakiet. O, patrz jak startuje. Ale tu musi być przeciążenie. A jakie to musi być uczucie, być takie jakieś. Ciekawe, ile ludzi kalkuluje, że może nie wrócić. Patrzcie, minuta 30 praktycznie. A on już zrobił 23 km, leci 1400, 1500 na godzinę. Ja. Ciekawe, do ilu dobije. Widać, bo się palił już. 1800. Nie no, mocna akcja. 2000. O. Polak. 78 rok. I to był właśnie chyba jedyny Polak, który był w kosmosie, a drugim teraz jest Sławosz. Czekajcie, Polak, Polska. Mirosław Hermaszewski. 27 czerwca 78 rok. Sojus 30. No tłumacz. Program
Interkosmos. Tego szukałem jeszcze. Czy to jest skafander Dog Space Suit? Tylko czy to łajka w tym leciał? Patrzcie jak to wygląda. Nie no, szok. I tak leciały w kosmos psy. W takim czymś sobie wyobraźcie. Tutaj zaraz koło muzeum hotel Kosmos. A my teraz idziemy sobie zobaczyć tutaj, a później pojedziemy do teatru Balszoja. Może nam się uda załapać akurat na coś. Patrzcie jaki łuk. Wykończy nas to. Nie mogło, ostatnie 2 dni być ładnie. Dobra, przyjechaliśmy sobie na miasto. Tutaj jest przed nami Plac Czerwony. To miasto jest takie ładne w nocy. Niestety nie możemy w pełni wykorzystać jego możliwości przez to, że no, leje także szok. W hotelu mieli tylko jedną parasolkę. No 1 na 3 to trochę mało. To, że pogoda nie rozpieszcza, to jeszcze nie znaczy, że mamy się poddawać. Mamy tylko jedną noc i musimy ją wykorzystać dzisiaj. Ale tak jak jechaliśmy taksówką, to powiem wam szczerze, że naprawdę świetnie. Warto było tu przyjechać. No i popatrzcie to, tylko musimy z dobrej strony stanąć. To jest coś, co było moim marzeniem, żeby zobaczyć w Moskwie. Ale musimy inne, bo tu te drzewa zasłaniają. Tu z boku mówię się Tak. zdaje. Wow, tu kolejne. Ale bym chciał, żeby było z 20 stopni nie padało. Ale nic. I tak swoje robimy. To jest Moskwa, jaką chciałem zobaczyć. Tego nie wdasz. Widzicie, jak ja się potrafię ustawić? Mam typa, co mi z parasolem. Chodź Paweł, idziemy. Zaraz pójdę. Nie, ale jest tak Ja nie wiem czemu ja się dałem namówić, żeby tu przyjść. Ty, ale, no, ale byś żałował, jakbyś zobaczył zdjęcia. No. No nie, no jest przepięknie to wygląda. Nie, no Paweł, to, ja to... nie wiem, czy on ciebie pytał, że ty się tak wtrącasz w filmie. Obydwu. Tak, na pewno. Paweł, Paweł, masz okazję pozdrowić teraz. Masz okazję pozdrowić kogoś. Pozdrawiam jak tylko go mamusię. No oczywiście! My też pozdrawiamy. My też pozdrawiamy. No i naszą też oczywiście. Muszę iść tak, żeby ochraniać kamerę, bo mi cały czas po niej leje. Ty, chociaż chyba trochę jest... Nie? Dobra, nie, żartowałem. Chciałem powiedzieć, że jest trochę lepiej, ale nie jest. Dobra, jesteśmy w domu, przestało padać, chociaż na chwilę. Szczęście nam sprzyja. Także idziemy się jeszcze przejść gdzieś na miasto, tam gdzieś popatrzeć sobie. Tutaj niesamowicie, oczywiście jutro wchodzimy do środka też. No. Na pewno z tego jeszcze tutaj, na pewno się to nie skończy w tym odcinku. Bo no, w Moskwie jest bardzo dużo rzeczy do pokazania. Bardzo. Pewnie paru z Was się zastanawia, czy jestem zadowolony ze swojej podróży po Rosji, czy jestem usatysfakcjonowany i czy dostałem to, czego oczekiwałem. To mogę śmiało przyznać, że na pewno dostałem więcej niż oczekiwałem. Że Rosja od wielu stron zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie.
i że na pewno będę chciał znowu tu wrócić na 100%. Tylko wtedy już kolejna podróż to będzie albo musiała być już totalnie tak w lato, że będę przekonany i będę pewny o tym, że będzie ładna pogoda. No chociaż teraz, no wiecie, no już prawie lipiec, to już też powinno być. No dzisiaj jest 29, no zaraz już jest 30 lipca. Jakiego lipca? Czerwca, czyli prawie lipiec, no powinno być super. No ale nie. Niestety akurat tu w Petersburgu sobie lubiło popadać. Ale to nic, no. I tak zrobiłem to, co chciałem zrobić. I tak zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. O, 11 wieczorem właśnie. Czas się zmywać, bo znowu leje. To serio było spełnienie mojego małego marzenia podróżniczego, żeby to zobaczyć. Bo, tak jak wam mówiłem na początku mojej podróży, wydaje mi się, że przede mną to chyba wszyscy już byli w tej Rosji. Każdy mówił, jak mogłeś tam jeszcze nie być. Naprawdę super do zobaczenia, piękny kraj. No i tak jest. A znowu zaczyna lać. No i co, przyjechaliśmy pod hotel i nie zgadniecie. Ale ja go wykończę. Gościu mnie wykończy. Nie smarka to erka. No i przestało padać, no ale cóż, no trudno. No nieważne, że teraz przestało. Niech się przez noc wypada, żeby jutro było dobrze. Chyba się teraz rozmawiałem z moją kochaną Lalusią. Muszę ją zabrać tutaj naprawdę. Fajnie by było. W przyszłym roku pewnie się nie uda, bo w przyszłym roku jest dużo innych planów, ale za 2 lata. Siemanko. Miałem przygotowaną fajną mowę przywitalną, ale stwierdziłem, że nie powiem, bo może się ktoś obrazić. To sobie odpuszczę. My już po siłowni, po kawce idziemy teraz na śniadanie i zaczynamy zwiedzanie. No, Ciepełko jest, ostro. widzicie jak jest, no nie ma co gadać, ale i tak robimy swoje, bo mamy dzisiaj dużo do zobaczenia. Nawet bardzo dużo do zobaczenia. No i dobra, dzisiejszy dzień zwiedzania zaczynamy od Stary Arbat. To jest ulica, która ma kilometr dokładnie. I tak, to jest najlepsze miejsce. To jest w ogóle podobno najstarsza ulica w Moskwie. Macie tu restauracje, macie tu kawiarnię, macie tu dużo sklepów z pamiątkami. Jest to najbardziej popularna ulica właśnie dla turystów. Także na pewno bardzo warto przyjść. I pamiętajcie też, że jak będziecie tutaj, wpisujecie Arbat, to też jest bardzo ważne. O, już jest matrioszka. Ale idziemy najpierw, czy najpierw kupujemy? Możemy zobaczyć po ile. Bierz taką dużą do plecaka. Wszystkie rzeczy wyłal, bierz taką. No, pamiętajcie, że Stary Arbat, a nowy to jest różnica, bo ten nowy to jest taka ulica po prostu, a Stary Arbat, no to po prostu macie ulicę taką turystyczną. No, inaczej by troszkę wygląda, jakby była inna pogoda, ale no cóż, jest jak jest. Co, są jakieś fajne magnesy? A takie Rusia też jest fajne. O, tutaj masz Moskwa z tym, o, ale ten super jest. Matrioszki po tysiaka są takie. Takie matrioszki są. Dużo różnych do wyboru. Dobra, matrioszki mamy kupione. O, pokaż. Ty, reklamka ci się targa. Pokaż z przodu. No. I tak dalej, i tak I tak dalej. I tak 20 razy. To jest fajne, ale patrzyliśmy na takie. To jak nasze kosztowały 1000, to te kosztowały 20. Były dużo droższe. Dobra, tutaj macie coś podobnego do jaj Fabergé. Co ciekawego powinniście wiedzieć o jajach Fabergé. No to chyba każdy wie, co to jest jajo Fabergé. Powstało ich w sumie 71, z czego 52 należy do rodziny carskiej.
Pierwsze jajo zostało stworzone po prostu jako prezent w 1884 roku przez cara Aleksandra III dla swojej żony. I później po prostu ta tradycja została kontynuowana i co roku gdzieś tam było robione przez jego syna też. Zawsze w środku w takim jaju była jakaś niespodzianka, jakiś prezent. Te jaja były wykonane ze złota, ze srebra, z kamieni szlachetnych, z kości słoniowej. Co tam jeszcze ciekawego? No w ogóle to wartość tego jest przeogromna. One zostały w ogóle uznane za największe dzieło sztuki jubilerskiej, jakie było w ogóle zrobione do tego czasu, co tworzy na pewno niesamowitą otoczkę wobec nich, historię i podbija oczywiście cenę. Te jaja właśnie zostały rozproszone po całym świecie. Pewnie wielu miliarderów nawet się nie przyznaje, że je ma. Tak przynajmniej się wydaje. Te jaja Fabergé są uznawane za jedno z najcenniejszych dzieł sztuki jubilerskiej i są symbolem carskiej Rosji, przepychu i bogactwa tamtej epoki. Patrzcie, jak fajnie zrobiony sklep z kosmetykami. Jak autobus. Ale fajny bajer. Fajna miejscówka to jest. Szkoda, że nam się tu nie udało wieczorem przyjść. Patrzcie, w ogóle tu macie toalety, za które się płaci na kartę I sobie ciekawe. Tu możesz spokojnie się robić. Biorę szukać jeszcze jakichś pamiątek. Fajne te sklepy. Na pewno jak będziecie chcieli przyjechać i będziecie szukać, to myślę, że to Arbat to jest najlepsze miejsce do tego. Właśnie tutaj nam pan teraz pokazuje 10. Dobra, jednak weszliśmy do sklepu i znalazłem lepszą matrioszkę. I sobie kupiłem taką lepszą. Kosztowała 100 dolców. Ale fajna pamiątka. Myślę, że matrioszka jest najbardziej kojarzona właśnie. Jak się jest w Rosji, to będzie najlepsza pamiątka. Zresztą teraz już mam dom, mam gdzie ustawiać, tu można kupować pamiątki ze świata. Patrzcie, jak ciekawie to wygląda. Taki budynek. Cyk, na tle tego. Oczywiście nie mogliśmy sobie odpuścić i nie zrobić zdjęcia jako 3 matrioszki, które tam są. Patrzcie, jak ciekawie zrobiony sklep. Z herbatkami, z dzbankami, z jakimiś takimi bajerkami. A tam wejście na stację metra. Tort. Ostatnie miejsce, które odwiedzimy teraz w tym odcinku, będzie to Sobór Chrystusa Zbawiciela, czyli największy sobór w ogóle na całym świecie. 10 000 wiernych może pomieścić. Zaraz Wam pokażemy i opowiem Wam, dlaczego jest właśnie wyjątkowy. No i oto jesteśmy właśnie w tym Soborze Chrystusa Zbawiciela. Wejdziemy tam do środka oczywiście. Szkoda, akurat kopuły dookoła prawie wszystkie remontują, ale to nic. Rozpoczęli budowę tego, co było wcześniej tutaj, oczywiście, zaraz Wam powiem całą historię, w 1839 roku i 44 lata trwała budowa soboru, który był tutaj, w tym miejscu. A dlaczego mówię był? Bo w 1931 Józef Stalin kazał po prostu wysadzić w powietrze ten symbol religii, bo chciał sobie tutaj postawić pałac rad. Oczywiście do tego nie doszło, bo wybuchła wojna, nie udało się. Dlatego później w tym miejscu zrobili basen i później po upadku Związku Radzieckiego, ZSRR, wybudowali właśnie ten sobór.
Wybudowali go dokładnie, rekonstrukcja była w latach 90., czyli 95 do 2000. Dobra, idziemy do środka zobaczyć. Sorry, pomyłka. On nie jest największy, tylko najwyższy. Ma 103 metry wysokości. Dlatego jest najwyższy, ale 10 tysięcy wiernych może pomieścić. Koszt rekonstrukcji 360 milionów dolarów. No i niestety nie udało się pokazać Wam w środku, jak to wygląda, ale Grzesiu, weź tutaj wstaw coś, znajdź coś na necie, jak wygląda w środku, był zakaz nagrywania. Muszę Wam powiedzieć, że zrobiło naprawdę to bardzo, bardzo duże wrażenie. Pięknie wygląda. W środku ogromne, po prostu wielkie przestrzenie, piękne obrazy. Bardzo warto odwiedzić. Właśnie na tym miejscu nam powiedziała nasza ciocia, którą serdecznie pozdrawiamy, nie tylko, całą rodzinkę. I było warto to zobaczyć. To będzie koniec tego odcinka. Zapraszam oczywiście jeszcze na kolejny. Idziemy właśnie teraz na Kreml, idziemy na Plac Czerwony, idziemy zobaczyć Lenina. Idziemy jeszcze, gdzie jeszcze? Gdzieś tam jeszcze mamy iść. Także dużo miejsc jeszcze mamy tutaj do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, że zasubskrybować kanał Podróż Wojownika, bo lecę po 1 milion w tym roku i to jest bardzo ważne, bo bez Was mi się to nie uda. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba seria z Rosji.